Będąc we Włoszech, w regionie Emilii-Romanii, nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, żeby odwiedzić kolejny kraj na naszej liście. W moim przypadku już 38, albo dopiero 38 w sumie, biorąc pod uwagę ilość krajów do odwiedzenia jeszcze wciąż na mojej liście. To oczywiście San Marino. Jedno z najmniejszych państw świata o niesamowitej i bardzo fascynującej historii. Zostało założone w 301 roku naszej ery i przez ponad 1700 lat zachowało swoją niepodległość. Jak to zrobiło? Jeszcze będę Wam o tym opowiadać. Trzy wieże San Marino to niekwestionowany symbol państwa. Mają nawet swoje miejsce na herbie San Marino. Za mną najstarsza wieża, wybudowana tutaj już w średniowieczu jako część systemu obronnego państwa. Wtedy była symbolem niezależności i siły, a dzisiaj jest świetnym miejscem turystycznym. Stąd rozciągają się piękne widoki, natomiast dzisiaj mgły pozwalają podziwiać nam tylko śnieg, okiść i piękne wieże. Powiem Wam, że nie spodziewaliśmy się takiej aury tutaj dzisiaj, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ten śnieg i te mgły, które tutaj spowijają te wzgórza, nadają chyba takiej aury tajemnicy temu miejscu i jest naprawdę niezwykle klimatycznie, więc oczywiście nie obraziłabym się, gdyby było może kilka stopni więcej, ale jesteśmy ciepło ubrani, więc spokojnie damy radę, jest naprawdę pięknie. Ale wracając do San Marino, to jest to najstarsza uznana republika świata. Jeśli chodzi o system władzy, to jest tutaj też coś nietypowego, dlatego, bo władzę sprawuje dwóch kapitanów regentów, którzy wybierani są przez Radę Generalną, czyli taki parlament San Marino, aż dwa razy do roku. Ich kadencja rozpoczyna się 1 kwietnia i 1 października. Mają oni taką funkcję reprezentacyjną, coś w zasadzie jak nasz prezydent, chociaż pełnią też pewne funkcje takie sądownicze, nadzorują pracę parlamentu i są odpowiedzialni za wiele decyzji administracyjnych. Dlaczego dwóch? Skąd to w ogóle się wzięło? Ma to swoje korzenie już w średniowieczu. Taki system, że będzie dwie osoby na czele państwa plus częsta rotacja, miały zapobiegać tyranii. No i tak funkcjonuje to z powodzeniem aż do dziś. Jest i Cesta, czyli druga wieża z 3 obronnych wież San Marino, która mieści w sobie też Muzeum Broni. I tutaj mała ciekawostka a propos obronności San Marino, bo niewiele krajów obecnie ma w swoich oddziałach zbrojnych oddziały kuszników, a malutka Republika San Marino właśnie ma, chociaż na dzień dzisiejszy one mają bardziej funkcje takie reprezentacyjne, ceremonialne, ale oddział liczy aż 80 osób, więc takie konkretne, bym powiedziała, te siły zbrojne są tutaj. A przy okazji kolejny szczyt na naszej liście korony gór Europy. Monte Titano w San Marino. 739 metrów nad poziomem morza, zdobyty w warunkach zimowych, bez tlenu. Go! O wstęp na wieżę i do muzeum to kosztuje 9 euro i obejmuje jeszcze kolejne muzeum, które jest niżej. No, nie jest to mało, powiem Wam szczerze, biorąc pod uwagę to, że nie jest to jakieś bardzo duże muzeum i nie spędzicie tam jakoś zbyt wiele czasu. Natomiast przychody z turystyki są jedną z takich potężnych gałęzi gospodarki San Marino, a jest to jedno z niewielu państw, które funkcjonuje bez długu publicznego. Może to jest odpowiedź. Jest i słońce! Jest i trzecia wieża obronna San Marino, Montale, więc mamy komplet w ten piękny zimowy dzień.
W San Marino znajdziecie także Muzeum Wampirów. Jeśli chodzi o eksponaty, no to może nie ma ono jakiejś bardzo bogatej kolekcji, za to jest bogate w legendy, podania i historie o wampirach. Jest tutaj sporo do czytania w 4 językach, jest oczywiście po włosku, po angielsku, po niemiecku i po francusku, po polsku niestety nie. Wstęp kosztuje 9 euro. San Marino ma też bogate tradycje filatelistyczne i numizmatyczne, więc jeśli będziecie akurat tutaj, a zbieracie znaczki bądź monety, no to koniecznie powinniście się zaopatrzyć w nowe okazy do swoich kolekcji, bo podobno one są tutaj właśnie z tych terenów dość cenne. Ja osobiście się na tym nie znam, ale jest też muzeum właśnie monet i znaczków i wstęp do tego muzeum jest w ramach jednego biletu razem z drugą wieżą. Co ciekawego dowiedzieliśmy się w tym muzeum? Jak już Wam powiedziałam, Republika San Marino została założona w IV wieku naszej ery, ale na wybicie swojej pierwszej własnej monety musieli czekać ponad 15 wieków, bo stało się to dopiero w 1864 roku. Można byłoby się zastanawiać, jak takie maleńkie państewko jak San Marino zdołało utrzymać swoją niepodległość przez ponad 1700 lat. Oczywiście na samym początku była to zasługa położenia państwa. Położenie na ogromnej górze Monte Titano sprawiało, że były to tereny wcale nie tak łatwe do zdobycia, a że nie obfitowały one w jakieś znaczące surowce, to generalnie przez wiele lat nie wydawały się potencjalnym wrogom jako interesujące do zdobycia. No ale jeśli jest się małym, no to trzeba być też oczywiście sprytnym. Więc głównie można powiedzieć, że tą niepodległość zawdzięcza polityce, dobrym sojuszom i dyplomacji. No i pewnie trochę szczęścia też im się przydało. Już w XIII wieku San Marino zostało uznane jako niepodległe przez państwo kościelne. A w tamtych czasach, jeśli ktoś miał plecy kościoła, no to był praktycznie nietykalnym. Za czasów generała Napoleona Bonaparte San Marino dostało dość ciekawą propozycję, a mianowicie Napoleon Bonaparte zaproponował mieszkańcom rozszerzenie granic państwa. Ale oni uznali, że lepiej mieć mniej i święty spokój i grzecznie odmówili na wszelki wypadek, żeby nie rozbudzać potencjalnych konfliktów. Napoleon Bonaparte zagwarantował wtedy państwu San Marino nietykalność. Kolejnym taką historią była historia podczas zjednoczenia Włoch, gdzie San Marino cały czas było nietykalne. Wprawdzie zapewniało schronienie włoskim patriotom, ale nigdy nie angażowało się w konflikty, dlatego też Garibaldi zostawił San Marino jako niepodległe państwo. San Marino oczywiście też było neutralne w trakcie obydwu wojen światowych. No i tak ma się całkiem nieźle do dzisiaj, lawirując trochę w swojej polityce i zapewniając sobie niepodległość. Kolejne muzeum San Marino, umiejscowione w dość ciekawym średniowiecznym budynku, to Muzeum Tortur i Przestępczości. Wstęp kosztuje kolejne 9 euro, no i przedstawia historię dotyczącą trochę średniowiecznego prawa i narzędzi, którym torturowano wtedy złoczyńców. Palazzo Pubblico, czyli ratusz, chyba najbardziej charakterystyczna budowla w San Marino na Placu Wolności. Jak widzicie, jest tutaj też taka charakterystyczna wieża zegarowa. Sam budynek został wybudowany tutaj w XIX wieku w stylu gotyckim na miejscu wcześniejszego, trochę skromniejszego. A posąg, który jest za mną, posąg wolności, symbolizuje niepodległość i niezależność San Marino, niezależnie od zmieniającej się przez wieki burzliwej historii. Na Placu Wolności przed ratuszem odbywa się też charakterystyczna zmiana warty. Co godzinę od godziny 8:30 do 18:30 i jest taką, można powiedzieć, atrakcją dla turystów, dlatego odbywa się tylko od czerwca do września. Nie chce się leniom dupek mrozić. Jak jest zimno, to sobie siedzą w cieple, no i tak to niby pilnują tego ratusza. Wielkie halo. San Marino trzeba też spróbować lokalnego przysmaku, czyli piada San Marinesa, bądź też piadina San Marinesa. Bardzo podobna do piadini Romagnoli, która w Emilii Romanii jest bardzo popularną przekąską.
Ta charakteryzuje się tym, że podaje się go z takim serem z quacquerone, który jest taki bardzo miękki. Do tego prosciutto crudo, bądź jakaś inna szynka, rucola, bądź sałatka, pomidor. I ten placek jest troszkę inny niż w Emilii Romanie, bo jest troszkę grubszy i bardziej chrupiący. Taki trochę naleśnik. Taka trochę pita, cieniutka. Bardzo fajnie. Pyszna szynka. Rewelacyjna. Ojej. Taka przyjemność w barach czy restauracjach tutaj na miejscu. 7,50 za taką przyjemność. Smaczne. Lecimy. Stare miasto San Marino to przede wszystkim wąskie uliczki i sklepy z pamiątkami, knajpy i sklepy z okularami przeciwsłonecznymi, zegarkami i podróbkami perfum. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, ale tutaj wszędzie jest pełno podróbek perfum i jak to sprzedawcy mówią, it's really close to the original, czyli jakby to już mówi wszystko generalnie. Nie wiem, jak to jest rozwiązane prawnie, no, ale nie będę wnikać. Natomiast kolejne rzeczy, które nas bardzo zaskoczyły w San Marino, to po pierwsze, w całym mieście jest darmowa sieć Wi-Fi, więc macie darmowy dostęp do internetu, co jest w ogóle super praktyczne. I kolejna to, że bardzo dużo osób, zarówno w restauracjach, jak i w sklepikach, mówi po polsku. I to nie jest taki polski na zasadzie hejka, hejka, taniej niż w Biedronce, tam Gesslerowo-Lewandowski. Nie, oni mówią naprawdę komunikatywnie, więc niezłe zaskoczenie. Grota Kuszników. Już Wam o kusznikach trochę opowiadałam, ale co ciekawe, to w San Marino oprócz tego takiego żołnierskiego, militarnego oddziału jest też stowarzyszenie cywilne. I organizowane są tutaj zawody kuszników. Generalnie chodzi o to, aby tradycja strzelania z kuszy nie odeszła do lamusa. Jeśli będziecie w San Marino akurat 3 września, to są takie regularne zawody, natomiast w innych datach prawdopodobnie jest duża szansa, że także coś znajdziecie. Na wzgórze San Marino możecie wjechać samochodem albo wyjść piechotą, ale pewną atrakcją jest kolejka, która kursuje tutaj co 15 minut i bilet w górę i w dół kosztuje 5 euro od osoby, a dzieci, które mają poniżej 1,20 m, jadą zupełnie za darmo.